Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test elektrycznego Renault Zoe, które przeszło ostatnio lifting, tym razem mniej ingerujący w samo auto niż poprzedni, ale za to taki, który wyraźnie zmienia pozycjonowanie, a co za tym idzie postrzeganie tego modelu i o tym powiem m.in. w dalszej części filmu. Egzemplarz, który przedstawiam, ma silnik elektryczny 135 koni, a także akumulatory 52 kWh. Startujemy! Poprzedni i większy lifting Zoe miał miejsce w 2019 roku i wprowadził on na pokład zupełnie nowe multimedia zgodne z aktualnymi trendami w Renault. Pojawił się zmodyfikowany i ostrzejszy wygląd nadwozia oraz też nowe i mocniejsze układy napędowe, zatem śmiało to odświeżenie można nazwać rewolucją dla tego modelu, która miała przystosować nie najnowszą już konstrukcję debiutującą w 2012 roku na wyzwania współczesnego rynku elektryków. W 2022 roku lifting Zoe skupił się głównie na zmianach w cenniku i wykoszeniu słabszych wersji tego modelu, ale o tym powiem więcej za chwilę, a obecnie skupię się na tym, co nowego pojawiło się w wyglądzie nadwozia i zmiany w tym obszarze nie ingerują w jego bryłę, ale są i tak całkiem rzucające się w oczy, ponieważ model ten zyskał żółte akcenty z przodu i na 17-calowych felgach, a na drzwiach pojawił się ciekawy wzorek utrzymany w tej samej kolorystyce. W połączeniu z kontrastującym lakierem, w tym przypadku czarnym metalikiem za 2200 zł, przełożyło się to na naprawdę ładny efekt końcowy i Zoe pomimo lat na karku, dzięki zabiegom liftingującym wciąż moim zdaniem prezentuje się naprawdę dobrze i dziarsko też i nie widać po nim wieku. We wnętrzu też żółte akcenty się pojawiły i dodają one może nie jakoś dużo, ale jednak trochę życia do ogólnie ponurej kolorystyki, co wypada na plus. Pod kątem projektu kokpitu mamy tu wprowadzone kilka lat temu wspólne elementy z Clio czy Capturem i całość prezentuje się moim zdaniem również przyjemnie dla oka i dla osób poszukujących bardziej tradycyjnego, ale nie przestarzałego elektryka będzie jak znalazł. Czas przejść już do obszaru, gdzie Zoe zmieniło się najbardziej, czyli do cennika. Tam przede wszystkim wyeliminowano biedniejsze wersje wyposażeniowe Life i Zen i pozostawiono jedynie najbogatszą, która zmieniła nazwę z Intense na Iconic i stała się jeszcze bardziej wypasiona, bo tak jak kiedyś trzeba było dopłacać za np. większy ekran 9,3 cala czy system wspomagania parkowania, tak teraz wszystko jest praktycznie w standardzie i zapłaty ekstra wymaga jedynie lakier, podgrzewanie foteli kierownicy, audio firmy Bose i funkcja szybkiego ładowania prądem stałym do 50 kW i ta ostatnia pozycja jest dla mnie czymś niezrozumiałym w elektryku w 2023 roku i obciachem dla Renault, tym bardziej, że jest to też najdroższa opcja, bo kosztująca aż 4500 zł. Wraz z wersjami wyposażeniowymi poszły też cięcia w układach napędowych, ponieważ z oferty wyleciał słabszy silnik R110, który miał też akumulatory 52 kWh, ale moc 108 koni mechanicznych. Obecnie samochód można kupić tylko z mocniejszym R135, czyli rozwijającym moc tutaj akurat zgodnie z nazwą 135 koni mechanicznych. Sprawiło to, że w cenniku Zoe mamy tylko jedną pozycję za 180 500 zł, a testówka wyposażona we wszystko co się da kosztowała 192 400 zł. Jak ta cena przekłada się na koszty w leasingu operacyjnym, powiem na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W kwotach netto przyjmijmy 20% wpłatę własną, co daje 31 577 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 47 366 zł i wtedy należy spodziewać się miesięcznej raty w wysokości 2502 zł. Link do oferty, gdzie można dostroić ją pod swoje preferencje, wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Takie roszady w cenniku są prawdziwym trzęsieniem ziemi dla tego modelu, bo dotychczas Zoe postrzegane było jako miejska, tańsza propozycja dla osób chcących mieć elektryka, bo w połowie 2021 roku kosztowało ono jeszcze wyjściowo 124 900 zł. Obecnie jego cena zrównała się praktycznie z nowym i większym elektrycznym Megane E-Tech kosztującym od 184 900 zł w konfiguracji z akumulatorami 40 kWh i silnikiem 130 koni, co sprawia, że starszy konstrukcyjnie Zoe ma teraz większy orzech do zgryzienia, aby przekonać do siebie klientów, bo różnice cenowe są minimalne, a dokładając obowiązkowe praktycznie w dzisiejszych czasach wsparcie dla szybkiego ładowania prądem stałym, robią się one nawet na niekorzyść bohatera tego filmu. Sprawdźmy jednak, czym Zoe może kusić i jeśli chodzi o jego układ napędowy, to tak testowany model przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Dynamika oferowana przez ten samochód jest naprawdę dobra i w pełni wystarczająca w codziennym użytkowaniu, o ile ktoś nie planuje cisnąć Zoe po autostradach, ponieważ przekraczając około 120 km na godzinę ochota do przyspieszania zaczyna maleć i kończy się na 140 km na godzinę, co jest przy okazji prędkością maksymalną, jaką osiągnąć może testowany model. Biorąc jednak pod uwagę bardziej miejskie przeznaczenie Zoe, nie jest to moim zdaniem wielki problem, bo przy prędkościach do około 60 km na godzinę można liczyć na bardzo żwawe reakcje, bo do solidnej mocy jak na takiego malucha dochodzi tu standardowa dla elektryków natychmiastowa i powtarzalna reakcja na wciskanie gazu. W testowanym Renault nie została ona programowo przytemperowana i nawet pomimo braku wyboru trybów jazdy na domyślnych ustawieniach auto przyjemnie wyrywa do przodu, na przykład na światłach, i mnie zapewniało sporo frajdy podczas użytkowania w mieście, ale też trzeba realnie patrzeć na te kwestie i pamiętać, że nawet elektrycznych, ale wciąż to 35 koni nie czyni z Zoe wyścigówki. W nieekspresowej trasie też wrażenia są ok, ponieważ przy około 90 km na godzinę w dalszym ciągu można liczyć na dobrą dynamikę, która pozwala bezpiecznie wykonywać różne manewry, np. wyprzedzania. Zoe do unikania zbliżania się do limitu swojej prędkości zachęca też za sprawą zużycia energii, ponieważ przy 140 km na godzinę komputer pokładowy pokazywał mi wyniki na poziomie 26-27 kWh, co przy 52 kWh w akumulatorach przekłada się na mało komfortowy zasięg poniżej 200 km. Przy 120 km na godzinę jest trochę lepiej, bo zużycie to 22 kWh, przy 90 km na godzinę mamy dalszy spadek do 17 kWh. Jeżdżąc po Warszawie z kolei rezultaty oscylowały wokół 15-16 kWh i z pokonaniem części dystansu na zwykłych drogach pozamiejskich przekładało się to na realny zasięg w okolicach 280-300 km bez eco-drivingu i przy temperaturach na zewnątrz w okolicach 5 stopni na plusie. Według katalogu i WLTP maksymalny zasięg samochodu to 386 km i w lecie bardziej można się do niego zbliżyć, ale nawet w zimie podczas takiego normalnego użytkowania typu jazda, praca, dom w obrębie miasta i jego okolic na znikające procenty nie trzeba za bardzo zwracać uwagi. Gdy trzeba jednak energię uzupełnić, to Zoe, korzystając z maksymalnej mocy 50 kW do 80%, naładuje się za pomocą kabla CCS i prądu stałego w lekko ponad godzinę i chociaż w porównaniu z nowszą konkurencją taki wynik nie wzbudza jakiegoś respektu, to jest to rozsądna wartość w aucie miejskim. Ładowarka na prąd zmienny obsługuje do 22 kW i wtedy ładowanie do pełna to około 3 godziny, a korzystając z wolniejszego ładowania 3,7 kW, czas ten rośnie do okolic 16 godzin, czyli już dużej wartości, ale przy 11 albo 22 kW można liczyć na sprawne uzupełnianie energii, biorąc pod uwagę pojemność akumulatorów. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to Zoe należy do grona elektryków bardziej nastawionych na komfort, ale też względem spalinowych modeli tego producenta akumulatory umieszczone w dolnej części nadwozia usztywniają trochę reakcję na większych nierównościach i sprawiają również, że auto nie przechyla się w zakrętach tak, aby to dokuczało. Na mniejszych niedoskonałościach na wierzchni pojawia się więcej zmiękczania i ogólny poziom wygody jak na małe auto w Zoe wypada ok. Układ kierowniczy w testowanym modelu został dostrojony bardziej do miejskiej jazdy, gdzie mamy żwawe reakcje na ruchy kierownicą i niewielki opór przez nią stawiany i ta ostatnia cecha obecna jest również, gdy jedzie się szybciej, a aby testówka nie zachowywała się wtedy niestabilnie, konstruktorzy wygładzili przy pozamiejskich prędkościach reakcję i powoduje to, że Zoe jest mocno neutralnie prowadzącym się samochodem, nie dostarczającym żadnych wyrazistszych wrażeń. Status układu elektrycznego śledzić można w systemie inforozrywki z oprogramowaniem EasyLink. Nie ma tutaj niestety znanego z elektrycznego Megane nowego Open Air Linka. Jeśli chodzi o zakres informacyjny, to jest on ok, ponieważ można sobie chociażby sprawdzać całkiem dokładnie historię zużycia energii. Można również programować, kiedy ma się rozpoczynać ładowanie, albo kiedy samochód ma się nam nagrzać, albo schłodzić. Poza tym EasyLink jest taki sam jak w spalinowych Renault, co oznacza, że mamy tutaj logikę obsługi opartą o przewijane ekrany domowe, gdzie można sobie personalizować zawartość i mamy też interaktywne widgety. Szybkość jest całkiem dobra, znaczy nie ma jakichś bardzo płynnych chociażby animacji czy coś w tym stylu, ale w takim codziennym użytkowaniu, gdzie się nie przywija ciągle tych kart czy tego typu spraw, tylko po prostu wchodzi nawet w takie menu, tak jak ja to robię teraz, nie jest to problematyczne. Przez odpowiednią wielkość ekranu mamy duże elementy klikalne, co w połączeniu z dobrze zaprojektowanymi menu sprawia, że ustawiania różnych rzeczy są tutaj przystępne. Jest też integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay i biorąc to wszystko pod uwagę, z tego systemu korzysta się przyjemnie. Źle wypada jedynie zmiana zawartości ekranów głównych, ponieważ ten moduł działa tragicznie wolno i bardzo nieprzyjemnie się to robi. Nie wiem czemu w porównaniu z resztą tego systemu tak kiepsko to zostało zaprojektowane, zoptymalizowane.
no ale na szczęście tych ekranów zbyt często się nie zmienia. Pod wyświetlaczem mamy rząd zwykłych przycisków, w pełni fizyczny jest też panel klimatyzacji, co wypada pochwalić, ponieważ pozytywnie wpływa to na ergonomię obsługi. Niestety do klimatyzacji mam taki zarzut, że zbyt głośno pracuje dmuchawa nawet na najniższym poziomie intensywności. W elektryku jest to szczególnie odczuwalne. Zegary w Zoe są w pełni elektroniczne i oferują świetnej jakości wyświetlacz, podobnie zresztą jak ten środkowy pod kątem zakresu informacji. Wszystkie najważniejsze rzeczy tutaj są związane z jazdą. Mamy też informacje z systemu audio, z nawigacji, z możliwością wyświetlenia mapy, albo można sobie modyfikować to, co będzie w prawej tarczy. Dostrajać można też style graficzne, są 3 do wyboru, nie wpływają one na zestaw wyświetlanych informacji, ale już na wrażenia estetyczne tak. Komputerem na zegarach steruje się z prawej strony kierownicy, mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń, z lewej strony znajdują się przyciski odpowiadające za tempomat, wygodnie jest to wszystko bardzo rozmieszczone. Systemem audio z kolei steruje się joystickiem za kierownicą, który wymaga chwili przyzwyczajenia, ponieważ jest niewidoczny z perspektywy kierowcy, ale jest zawsze pod ręką w tym samym miejscu i ma ergonomiczny kształt. Pilot w Zoe to klasyczna dla Renault karta hands-free, bardzo cienka i lekka. Z tyłu mamy czarny, łapiący lekko przetarcia plastik na niej zastosowany. Jest też srebrna dekoracyjna ramka. Na froncie jest połyskujący materiał, który bardziej łapie zarysowania, ale ponieważ jest biały, to ich za bardzo nie widać. System dostępu bezkluczykowego działa na zasadzie zbliżeniowej, ale kiepsko jego zasięg działania został pomyślany, ponieważ idąc nawet bardzo blisko przednich części nadwozia, już się samochód zamyka. Gdy się zbliżamy do drzwi, jest tak jak należy i się otwiera, ale bez sensu jest to, że tak blisko przednich części nadwozia jest blokowanie centralnego zamka. Lepiej zostało to zaprojektowane, gdy się podejdzie do tyłu, na przykład do bagażnika, ponieważ tam trzeba już odejść na rozsądną odległość, aby centralny zamek zaczął działać. Jajowata budowa nadwozia Zoe sprawia, że maska jest w ogóle niewidoczna z perspektywy kierowcy. Mamy też tutaj wyraźnie pochyloną szybę, daleko się kończącą, a także długie podszybie. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej słupek nie jest specjalnie masywny, więc nie utrudnia sytuacji. Tylna szyba jest duża, niezbyt wysoko poprowadzona i przede wszystkim blisko znajduje się od przednich foteli. Wymiary samochodu to 408 cm długości i 178 cm szerokości i sprawiają one, że nawet kształt przodu nie utrudnia życia z Zoe w mieście, bo w wiele miejsc parkingowych można się niełatwo zmieścić. Promień skrętu auta nie jest duży, ale jak na jego gabaryty też nie wyróżnia się jakoś bardziej na plus, ale dzięki wspominanemu już zestrojeniu układu kierowniczego przy niskich prędkościach i tak sprawnie można manewrować i Zoe w mieście jest przyjaznym samochodem. Kamera cofania w testowanym modelu oferuje niską jakość, jeśli chodzi o rozdzielczość obrazu. Dostajemy tutaj za to rozsądnie kontrolowane pole widzenia, które nie przekłamuje odległości od obiektów znajdujących się za samochodem. Tapicerka w kabinie Zoe wykonana została z materiałów pochodzących z recyklingu i chociażby na desce rozdzielczej bardzo przyjemnie się ona prezentuje z tym wzorkiem. Dobrze wypada też jakościowo miękkie tworzywo na podszybiu. Niestety na drzwiach już od najwyższych partii jest twardo i ten materiał wygląda zdecydowanie bardziej plastikowo niż ten. Błyszczy się w słońcu, a ponieważ jest go dużo, no to drzwi sprawiają wrażenie tandetnych i nie ratuje tego nawet wstawka materiałowa na podłokietniku, która jest odpowiednio miękka, aby łokieć nie cierpiał w kontakcie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały również, ale one nie zwracają na siebie zbytnio uwagi przez położenie. Na boczkach tunelu środkowego jest materiał, na tunelu środkowym na jego wierzchniej części, ani na konsoli centralnej nie ma fortepianowej czerni, jest estetyczny matowy plastik, więc łatwo można te elementy utrzymać w czystości. Spasowanie jest tutaj wzorowe, zatem jak na małe auto po prostu, jakość wykonania w Zoe jest na dobrym poziomie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to auto kosztuje 200 000 złotych niemal, to takich wpadek jak na przykład na drzwiach nie powinno być. We wnętrzu Zoe nie zastosowano żadnych dekoracyjnych źródeł światła i trochę szkoda, biorąc pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia, tym bardziej, że przez biel, która obecna jest na przyciskach i przełącznikach, panuje tutaj taki bardzo mocno neutralny klimat, który przydałoby się czymś urozmaicić. Robią to w pewnym stopniu zegary i ekran środkowy, ponieważ tam trochę dodatkowych kolorów się pojawia, no ale i tak nie jest to nic, co jakoś bardziej zapadałoby w pamięci. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się tutaj swojego podświetlenia. Przednie światła w Zoe wyglądają całkiem wyraziście za sprawą kształtu LEDowych segmentów do jazdy dziennej. Wewnątrz nich znajdują się też diodowe kierunkowskazy.
W tej samej technologii wykonane zostały kierunki w bocznych lusterkach. Z tyłu w niewielkich lampach ukryto bardzo ładny, moim zdaniem, wzór świateł pozycyjnych. Kierunkowskazy też są niczego sobie i ogólnie Zoe, chociaż nie należy do grona najnowszych elektryków, to w kwestii wyglądu, oświetlenia wypada bez zarzutu. Szkoda tylko, że tablica rejestracyjna jest podświetlona żarówkami. Światła LED Pure Vision w Zoe pochodzą jeszcze z czasów, kiedy w Renault oznaczały one bardziej zaawansowane soczewkowe rozwiązanie i dzięki temu dostajemy w nich dobrą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych w poziomie. Mamy też dużą moc świecenia i to wszystko składa się na pozytywne wrażenie, jakie robią te LEDy. Niestety nie mają one żadnych bardziej zaawansowanych funkcji adaptacyjnych. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi nie mam zapasu wolnej przestrzeni, ale moje kolana jedynie lekko stykają się z miękkimi oparciami. Nad głową jest gorzej, ponieważ tam konkretnie się prostując, mocno wbijam się w podsufitkę i musiałbym się lekko garbić, aby móc tutaj jakoś dłużej podróżować bez tego wbijania. Tunel środkowy w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystaje. Tylna kanapa prezentuje się tak, niewyposażona została ona w rozkładany podłokietnik. Osoby siedzące z tyłu mogą cieszyć oko przyjemnym wzorkiem na podsufitce. Bagażnik Zoe ma 338 litrów pojemności, cechuje się on niskim progiem załadunkowym, niezbyt dużym otworem na szerokość, dobrym na wysokość, a także regularnymi ściankami bocznymi, bo niestety na podłodze mamy po pierwsze uskok, a po drugie na stałe przymocowany element systemu audio firmy Bose. Po bokach ulokowane zostały haczyki na jakieś torby. Pod podłogą w kufrze znaleźć można zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć tylnej kanapy nieregularność podłogi jeszcze się intensyfikuje. Podsumowując, Renault Zoe to wciąż bardzo przyjemny elektryk, który jednak stracił na ostatnich zmianach w cenniku. Wiadomo, że nie jest to już model perspektywiczny i Renault przygotowało u kresu jego życia propozycję bardziej dla entuzjastów. Może chciało też uprościć linię produkcyjną, ale fakt zostaje, że za taką cenę w starciu z chociażby Renault Megane E-Tech Zoe ma bardzo trudne zadanie i z tych dwóch modeli osobiście wolałbym kupić bardziej uniwersalne i nowsze Megane i ewentualnie dopłacić do niego te 10-20 tysięcy złotych, gdybym potrzebował akumulatorów 60 kWh i większego zasięgu. Jeśli ktoś jednak chce czegoś mniejszego z gamy elektryków Renault, to Zoe wciąż jest udanym samochodem, któremu podczas codziennego użytkowania miejskiego nic nie brakuje i chociaż trochę już widać po nim wiek, to dzięki liftingom jest to naprawdę mało odczuwalne jak na konstrukcję mającą już ponad 10 lat. I to wszystko, co przygotowałem o Zoe. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!